Witajcie kolejnego dnia. Ja musiałem dzisiaj rano wstać około 2:00, żeby wyjść na autobus, który mam lekko po 3:00. Zostało niespełna pół godziny do odjazdu tego autobusu, a ja wychodzę tutaj na miasto. Myślałem, że będzie miasto późne, a jest z piątku na sobotę wieczór. To też jest miasto studenckie. Sporo ludzi widzę. Tu jakaś interwencja policji. Podjechali na 2 auta, coś tutaj się dzieje. Tam też, sporo młodych ludzi. Tam też jacyś młodzi ludzie, coś się dzieje. Więc tak jak powiedziałem, mam pół godziny do odjazdu niespełna autobusu, a 15 minut mam, żeby tam dojść. A młodzież jeszcze na dyskotekę. Ostatnio wieczorem, jak się kręciłem, nie było tyle ludzi, co teraz przed 3:00 rano. Wygląda na to, że się jeszcze Starym Miastem przejdę. Ładna brama wejściowa na Stare Miasto. Restauracje oczywiście pozamykane o tej godzinie, ale co jakiś czas się trafia jakiś pub i jak widzicie, sporo młodych ludzi jeszcze. Jest jakaś pizzeria otwarta, ale jak pizzeria otwarta, to wiadomo, że klientela jest, no bo wiadomo, po piciu chce się jeść. Powiem wam, że fajne te Stare Miasto i to jest ten kościół, który ostatnio widziałem od tamtej strony ulicy, czyli tam gdzieś szedłem, żeby wejść na ten zamek. Tutaj też patrzcie, jakie przepiękne budynki. Za dobrze nie widać w tym świetle, ale ten też, patrzcie. Widać, że ma swoje lata, jaki dziwny. Jestem już na tym moście. Ostatnio wam powiedziałem, że będę musiał iść gdzieś tam, na tamtą stronę mostu, ale okazało się, że przystanek jest z tej strony rzeki. Tam są jakieś przystanki, napisane jest most SNP. Mój autobus właśnie odjeżdża gdzieś z któregoś tego przystanku. Mam jeszcze 10 minut. Fajnie zrobiony ten most, bo po obu stronach można przejść, można powiedzieć, że pod jezdnią, po całej długości, widzicie? A właśnie ten kościół widziałem z tej strony, a tutaj już są moje przystanki. Muszę teraz być czujny, za 8 minut przyjeżdża mój autobus, bo tutaj są przystanki na tamtej drodze. I tutaj też jest jakiś przystanek, jest pas do zatrzymania się dla busa i on pewnie nawet nie wjeżdża tam, tylko tą główną tutaj jedzie. Pięknie nadjeżdża mój autobus, nie trzeba było iść tam na tą główną, tylko widać, że tutaj gdzieś wykręca. Trzeba się przejść chyba dalej. Jakbyście chcieli z Bratysławy jechać właśnie do Austrii, na lotnisko, do Wiednia, no to Slovak Lines jeździ też Flixbus i jeszcze jakieś inne też jeżdżą. Nawet moje ulubione linie kolejowe też mają autobusy i też jeżdżą właśnie do Wiednia. Nawet są tańsze. Ja pierniczę, nie ujrzycie co odwaliłem. Wcześniej kupiłem bilet na dzień za szybko na ten samolot, a dzisiaj kupiłem bilet na ten autobus na dzień później. On mi skanuje ten kod QR, on mówi, no nie działa, na czerwono mu się zapala. Patrzę, a tam jest na jutro. Mówię, masakra. I zapłaciłem 6,50 za ten bilet, czy 6,90 online, a ja mówię, masz miejsca? On mówi, że ma miejsca. No mówię, to dobra, dawaj. 17 euro musiałem zapłacić. No nic. Zgapiłem się, ale no muszę dojechać na to lotnisko. Jestem już na lotnisku i jak tak sobie policzyłem, no to 23,90 euro wyniosła mnie ta podróż, bo mogłem skasować te bilety, które mam na jutro, ale mogę je skasować i dostaję tylko voucher. Jest, chłopaki jakąś imprezkę lecą, bo już od rana tutaj dykta poszła, widziałem. Młodzi, no, po 20 lat nawet pewnie nie mają. No właśnie, i wyszło mi 23,90 €, bo jak skasowałem tam ten bilet, to oni mi dają tylko voucher do wykorzystania jakby w tej samej aplikacji, więc prawdopodobnie go nie wykorzystam teraz, a nie wiem, czy on w ogóle nie jest ważny tylko rok. Czyli drogo, jak za 40 minut jazdy. Wchodzę już na lotnisko i idę szukać bramek Ryanaira. O tej godzinie to jeszcze spokojnie na lotnisku w Wiedniu, ale słyszałem, że operuje lotnisko całą noc. Jaka fajna tablica, taka nowoczesna. Moja odprawa jest z Terminala 1. Dziwna sytuacja, bo tam wszedłem, musiałem wyjść na zewnątrz i Terminal 1 jest gdzieś w tamtą stronę, a tu jest strzałka w dół. Zdążyłem wjechać na pierwsze piętro i widzę, że jest już Ryanair. Ja nadaję swój jeden plecak i tutaj wszystko robicie sami. Tutaj nie ma obsługi. Oczywiście są do pomocy jak trzeba, ale tak to skanujecie, drukujecie sami sobie coś takiego i sami też nadajecie walizkę. 8,2 kg mam do 10. Pojechał! Trześniewski na lotnisku, to jakaś kawiarnia, czy to Polak, czy to tylko jakaś zbieżność. Jestem już po odprawie bezpieczeństwa, teraz tylko, no właśnie, paszport. Idę teraz szukać saloniku, zobaczcie, mało ludzi. Jeszcze 10 minut do otwarcia, więc mam jeszcze trochę czasu. O 4:30 otwierają. Ja mam lot o 6:00, więc jakąś godzinę będę mógł sobie tam posiedzieć. Tutaj jeszcze wszystkie knajpy i restauracje pozamykane. Jestem już pod salonikiem i idę sprawdzić, czy otwarty. Na górę muszę wjechać, bo salonik jest na pierwszym piętrze. W sensie na trzecim, bo w sumie to ja nie wiem, na którym teraz ja jestem. I tyle z mojego saloniku dzisiaj. W aplikacji jest, że 4:30, tutaj napisane, że 7:30 dopiero otwierają. Ponoć to nie jest ten salonik, w którym ja byłem. Nie musiałem przechodzić odprawy tej paszportowej, ale przeszedłem. Pani mówi, muszę czekać do 5:00, bo dopiero otwierają jakieś tam biuro, które mnie wypuści. Ona mówi, dobra, zrobię wyjątek. I wypuściła mnie z paszportem jeszcze raz i będę musiał, jak już skończę
pobyt w tym saloniku, to będę musiał jeszcze raz przejść tą odprawę paszportową. I jest, ludzie nawet już w kolejce czekają. Okazało się, że na schodach jeszcze dość spora kolejka. Jestem coraz bliżej, ale salonik wygląda na taki konkretny. Jestem już w środku, dobra, muszę się napić czegoś, w sensie bardzo mi się pić chce jakąś wodę, kawę, zaraz strzelę, też coś zjem oczywiście, bo śniadania nie jadłem dzisiaj. Zajmuję sobie to miejsce i jeszcze tego nie widać, ale tu jest widok na pas startowy. Teraz Wam pokażę, co jest dostępne. Oczywiście kawa, są jakieś owoce, to ziemniaki, coś, nie wiem, jakaś żurawina, jakieś śniadanie. Patrzcie, jakie fajne pieczywo. Chleb też wygląda ładnie. I tutaj oczywiście coś na ciepło od razu. Dobra, później posprawdzamy. Jest też jajecznica. Są jakieś kulki, falafel. Są różnego rodzaju oliwy. Tutaj jakieś przekąski, masła. O, można sobie nakładać jakieś sałatki, sery, wędliny. Tutaj dalej wędliny. Są też jakieś jogurty, płatki. A tutaj już po śniadaniu można zjeść jakiś deser. Są i ciasta. Tutaj też jakieś w czekoladzie. Jakaś babka też się znajdzie. I tutaj mamy to samo. Taki zestaw na śniadanie sobie zrobiłem. Oczywiście kawa podwójna, jest woda, jajecznica, ogórek, tu jakaś szyna i ser. 40 minut do odlotu zostało, więc ja już wychodzę z tego saloniku. Sprawdzałem też na tablicy odlotów i jest już bramka i już nawet wpuszczają, więc idę. Bo mam kawałek, żeby dojść, jeszcze muszę odprawę paszportową przejść jeszcze raz. Jest już po godzinie 5 i coraz więcej sklepów się otwiera. Widzę, że nie ma kolejki, więc powinno szybko pójść z tym paszportem. Ale ja dzisiaj zakręcony jestem. Znowu przeszedłem te bramki, a co się okazało, w ogóle nie musiałem. O, gdzie tu jest? Ja mam na C, więc muszę się teraz śpieszyć. Ale numer, zakręciłem się 2 razy dzisiaj, w sumie 3, bo i ten bilet. Ja mam na 42, więc pewnie gdzieś po środku, skoro takie liczby tutaj widzę. A wcale nie, bo wszystko jest gdzieś tam, a ja mam tutaj C42. O, widzę, że już wpuszczają. Widzę, że tam ludzie plecaki wciskają. Jest i Sofia, dobra, już przeszedłem. Jak robiłem odprawę, to wiecie jak to jest, że sprawdzacie, czy są jakieś miejsca. Losowo wybrałem przydzielone miejsca do siedzenia, nawet nie sprawdziłem, czy jest cały samolot, czy ile jest zajętych. Ale jedno wiem, że posadzili mnie po środku. O i pięknie, wchodzę od razu do samolotu. Lecę niby Ryanerem, ale obsługiwany chyba jest przez Laudę. Powoli ruszamy na pas. Nie siedzę przy oknie, więc też nie będzie nagrywek z okna. Półtorej godziny i jestem już na bułgarskiej ziemi. Autobusy nam podstawili. Zobaczcie te góry jeszcze ośnieżone. Pierwszy raz leciałem liniami Lauda i pierwszy raz też leciałem z Wiednia. Autobus załadowany, jedziemy teraz pod terminal. O, kojarzę te samoloty. Indigo. Nie idę jeszcze do wyjścia, bo muszę odebrać walizkę i trzeba się tutaj cyrylicy nauczyć. Jak na razie przyjechało tylko kilka plecaków. O, jeszcze pani odbiera swój, a swojego nie widzę. Nie wiem, czy jeszcze będą jechać. Poszedłem zapytać Lost and Found, czy jeszcze coś tutaj będzie jechało. Kolega idzie teraz ze mną sprawdzić. Przyszliśmy sprawdzić jeszcze raz na pas, ale nie ma. Wypisaliśmy już też wszystkie papiery i będę teraz czekał na kontakt z nimi. Powiem Wam, że to trochę psuje moje plany, bo po pierwsze jeszcze nie wiedzą, gdzie jest ta walizka. Tutaj raczej jej nie ma, bo jakby doleciała, to oni by ją zapewne wyciągnęli i by gdzieś była, bo ktoś też tam sprawdzał. Więc ona prawdopodobnie została w Wiedniu. Napisał tam do kogoś i mówi, teraz czeka na wiadomość zwrotną, tylko że ja miałem jutro rano wyjeżdżać z tej Sofii. On mówi, że następny z Ryanaira ląduje tutaj koło 10. On mówi, problem w tym, że oni w tych godzinach nie dostarczają walizek już, tylko dopiero rano, a ja o 7 rano miałem wyjechać, więc nie wiem, czy ja nie będę musiał zostać jeden dzień dłużej w Sofii. Zostawiłem swoje wszystkie numery, swoje kontakty, więc on mówi, jak będę miał jakieś informacje, to będę od razu dawał Ci znać, więc na razie zostaję w Sofii, nawet jak ona doleci może innymi liniami, bo też może być taka opcja, że położą w inne linie, więc może by doleciała dzisiaj, więc ja jestem nawet w stanie, żeby już nawet nie wysyłali czy coś, jestem w stanie nawet tutaj przyjechać i ją odebrać. Usiadłem sobie i rozkminiam teraz, co z tymi moimi papierami i w ogóle gdzie jechać, zamieszkać dzisiaj, bo jeszcze nawet nie mam żadnego hotelu ani hostelu. A i patrzę, że z Majorki tutaj wylądował samolot i pas odpalili, więc liczę jeszcze na to, że ta walizka gdzieś tam się z tyłu schowała i zaraz przyjedzie, ale o, stop. To chyba na tyle tych walizek. Idę z drugiej strony jeszcze zobaczyć. No nie ma, wszystkie już zabrali. Zbieram się już do centrum, hotelu jeszcze nie rezerwowałem, pojadę zapytać tam o cenę, bo ostatnio jak sobie rezerwowałem tam na miejscu, już w Bratysławie, to było taniej, to co przedłużałem. Plusem tego, że nie mam tego plecaka drugiego, to jest ten mały, więc będę mógł sobie pochodzić po mieście, bo pewnie mnie nie wpuszczą jeszcze. Patrzcie na to. Wychodzę, drzwi się odwrócą, już widać. Jakie piękne góry. Zobaczcie to. Jeszcze ośnieżone, wcale nie jakieś niskie. Tutaj podejdę.
pięknie to wygląda. Jest metro na lotnisko, także bardzo łatwo można dojechać do centrum. Też słyszałem, że tanie. Sprawdzałem maszyny, podpytałem, nie można zapłacić kartą, trzeba mieć gotówę. A ja też się trochę zgapiłem, bo przecież od 1 stycznia Bułgarzy mają euro, więc mógłbym trochę wrzucić euro, bo ostatnio wybierałem. Ale pani mówi, że jak kartą, to wystarczy tam dotknąć się zbliżeniowo i będzie zapłacone. Jakiś pociąg podjechał, stoi, więc muszę to wszystko szybko sprawdzić. Wagony widać takie nie najnowsze. Swoje już przeżyły, ale to nie mój wagon, nie mój pociąg, mój podobno podjedzie z tej strony. Jedzie mój skład, czuć ducha czasu też. Takie atrakcje w metro. Witajcie telewidzowie, przyszedł ten dzień, że ja opuszczam Polskę i to nie sama. Kto zgadnie z kim? Żegnaj Warszawo! Cześć, nowy świecie! I proszę bardzo, kto poznaje tego pana? No, nikt nie poznaje, bo go nikt nie zna. Cześć! Lecimy z tatą. Jeszcze kto wie Siemano. dokąd już. Jak gotowy na podróż? Powiedz kilka słów. No, gotowy jak najbardziej. Przecież córka tak mnie wystawiła, że nie mogłem odmówić. No, dzięki bardzo, do zobaczenia. Tata spakował się, zobaczcie, w plecach ma tutaj jeden i mamy jeszcze takie dwa małe podręczne. Jedziemy teraz, możemy już powiedzieć, do Katowic pociągiem. Wjeżdża już żółta strzała, którą dzisiaj będziemy jechać. Marcin tak zachwalał, to trzeba spróbować. Tata nie może wyjść z podziwu, z czego ten pociąg jest zrobiony. Mówi, jakby ktoś go ręcznie klepał. No ale bo tak wygląda. tak No. wygląda. Wsiadamy. Zobaczcie, jaka trasa. Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna i my jedziemy tutaj Pyrzowice, lotnisko, a on kończy w Pradze. No to ruszamy. Póki co pociąg pusty, tata studiuje tutaj ceny. I jak? Wybrałeś tu już coś? Polskie piwo. Polskiego chyba nie ma, W Ciechach. ale czeskie chyba jest, tak? Jaka cena? Złoty 70 euro. 1,30 euro. 1,30. Ale to były tańsze na ich stronie, wydaje mi się. 3 złote. Przynajmniej No. Marcin w tym co jechał. Zaraz zobaczymy. Przestudiowaliśmy całą książeczkę, no i jakoś nie widzimy tego piwa za 3 złote, które Marcin tak polecał. Stoimy już jakiś dłuższy czas, czyżby coś się stało? Tu pan chodzi, sprawdzę. Już po raz kolejny pan idzie. Trochę stoimy. Ruszamy. Całe szczęście. No. Nerwówka. Działanie wagonów przez urządzenia przetorowe. Sprawdziliśmy cały skład, wykonaliśmy potrzebne oględziny i skład nadaje się do ruchu bezpiecznie. Dowiezie Państwa do Pragi. Pociąg jest opóźniony o 25 minut. O zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco. Dziękujemy. A tak wygląda łazienka w pociągu. Są chusteczki, ładnie nawet pachnie i kwiatek jest. I drzwi automatycznie się zamykają. Może toaleta to nie najlepsze miejsce, żeby Wam pokazać, ale tak wygląda nasza bluza. Pierwsza bluza. Z tyłu ma QR kod, w sumie teraz ciężko zobaczyć i jest tak samo zmienione logo. Wysiadamy z 20-minutowym opóźnieniem, dojechaliśmy na lotnisko w Katowicach. Prosto tutaj wysiadamy, a po drugiej stronie już lotnisko. Tutaj weszliśmy tym wejściem, a teraz przechodzimy na drugą stronę. No i chyba wygląda na to, że lotnisko. Pociąg naprawdę na plus przez spóźnienie. Byliśmy 2 godziny 40 minut, ale naprawdę rewelacja. Szybciutko dostaliśmy jeszcze wodę w cenie biletu, a bilet tylko 33 zł z Warszawy. 5 minut z pociągu. Jesteśmy pod wejściem na lotnisko w Katowicach. Wózeczek wzięty, plecaki duże na sobie, a malutkie jadą. No te mniejsze wcale nie lżejsze niż te duże. U mnie jak zwykle na lotnisku wlatuje już tropikalny klimat. Adidasy lądują do bagażu, a klapki na nogi. Oczywiście zapas polskich dobroci musi być. Wzięliśmy z domu folię, jeden bagaż mamy już zafoliowany, bierzemy się teraz za drugi. W międzyczasie namówiłam tatę, żeby i on założył sobie klapki. Od początku trzeba robić. Ale dobra, nie no, rozpakowujemy od początku. Udało się. Nie przewidzieliśmy, że rolka w międzyczasie się skończy, ale na styk wszystko jest opakowane. Jeden bagaż 9,2 kg, to akurat taty, i u mnie 10,2 kg. Na kontroli bezpieczeństwa bardzo szybko, bez problemów. Teraz przechodzimy przez strefę bez słowa i ceny są naprawdę dobre, a tutaj mamy żubra, który chrapie. Patrzcie, jakie ceny poza
Europę 45 zł za litrowego Gransa. Zakupy na bezstówce zrobione, teraz idziemy spróbować wejść do saloniku. Z racji, że zmieniłam kartę, to nie wiem, właśnie był tam jakiś ostatnio problem, ale mam nadzieję, że się uda, bo mamy jeszcze 2 godziny do wylotu. Udało się wejść do saloniku, szybko pokażę Wam, co jest. Tutaj mamy alkohole, jest pigwówka tutaj, co tutaj mamy? Jakiś makaron, sałateczki, o, Cezar sałatka, fajnie, jakieś z pomidorami, przekąski. I co tutaj? Jakie stoliki? Tutaj wchodzimy dalej. Jest kola, woda. Mamy winiarnię. Różne rodzaje win do wyboru. Kawa i herbata. I to wszystko. I z tej strony jeszcze płatki. O proszę, i cała lodówka z piwami. Jeszcze jest jakiś lager, IPA. Cieszyn. Tak wygląda mój talerz skomponowany. Tutaj jest jakaś sałatka z kurczakiem na zimno, nie, na ciepło, a tutaj Cezar sałatka u taty. W sumie 2 różne makarony, czyli 2 różne talerze. Czy mam szansę z tymi kartami wygrać? Wygląda na to, że mam realne szanse, ale aczkolwiek no, nie pasuje na razie kolor. Gramy dalej. Wleciała 4, ale nazbierałam kolejne 4 karty. masz. Tato, a ty co, wachlarzu zbierałeś? Ja wiem, że my do tropików jedziemy, ale tam to kupisz inny. Pytanie, co tam w trawie piszczy? Czy to będzie koniec? Jednak nie. Miałam Uno czerwone, a tata jeszcze mnie tu zablokował. No i co z tego? I nic mi to nie dało. No, Uno i po Unie, pierwsza wygrana. 20. Prawie cała talia zeszła nam, ale ładnie. Posiedzieliśmy 2 godziny w saloniku, trochę zjedliśmy, trochę się napiliśmy, graliśmy w karty, rewanż był, tata też wygrał i już wyszliśmy teraz pod bramki. Ale z tego co widzę, to jest kolejka i mogliśmy jeszcze trochę posiedzieć w tym saloniku. Zapowiada się wesoła ekipa na pokładzie. Pani już tutaj upomniała przy wejściu, żeby właśnie uważali i bardzo prosi, żeby był spokój, bo może to dla nich się skończyć no, po prostu wyprowadzeniem z pokładu. No to ruszamy. Jak tam, gotowy na lot? Jak najbardziej. Nie przeszkadza? 9-10 godzin lecieć? No, przeżyjemy. Bezpośrednie połączenie, także jest dobrze. Super. Na siedzeniu standardowo czekały na nas koc i poduszka, a teraz obsługa jeszcze rozniosła chusteczki antybakteryjne i słuchawki. Dostaliśmy słuchawki, ale pierwszy raz mam taką sytuację, że no, tu ta słuchawka nie pasuje, szukamy. Tutaj pan obok też kombinuje, no i no, nigdzie nie widzimy wejścia. Trochę technologii człowiek się gubi, no. Tata zauważył, że to tutaj właśnie w tym jest. Dobra, sprawdźmy, czy to będzie działało. Póki co weszło. Odtwarzaj. Jeszcze lepiej, ja tu się do taty podłączyłam, a ja tutaj mam z drugiej strony. No dobra, działa. Po 35 minutach od startu dostaliśmy danie, u mnie wersja wege. Co prawda tutaj kawałek szyneczki jest, ale makaron bez mięska. Do tego od razu były serwowane napoje, u mnie herbata i woda. U taty kurczek, marcheweczka, ziemniaczki, no i tutaj to samo co ja, dostałam masełko, bułeczka, no i tata czeka jeszcze na napoje. A teraz mijamy gdzieś tam Marcinka. Zostało 1,5 godziny do lądowania, dostaliśmy śniadanie, drożdżówkę brzoskwiniową, kanapkę z serem albo z szynką z indyka. Ładnie ta kanapeczka wygląda. Lot trwał 9 godzin 13 minut. Jedziemy teraz już po odbiór bagażu, ale chyba pierwszy raz na tyle razy, ile byłam w Bangkoku, będę jechała po odbiór bagażu pociągiem. Akurat na ten pierwszy nie zdążyliśmy i będzie trzeba chwilę poczekać, ale one co chwilę jeżdżą. 2 minutki, mamy kolejny pociąg. 3 minuty jechaliśmy metrem i później jeszcze jakieś 5 minut szliśmy do kontroli paszportów, a na kontroli było mnóstwo ludzi, ale otworzyli dodatkowe okienka i poszło naprawdę w 5 minut byliśmy gotowi ze wszystkim. Teraz idziemy po odbiór naszego bagażu, a i w ogóle 0 pytań mieliśmy na kontroli, nic. Pani po prostu tylko chciała zobaczyć tą online kartę teraz wjazdową, ale ja ją miałam w sumie i wydrukowaną w telefonie, pokazałam w telefonie, to nawet na nią nie spojrzała. Od razu pieczątka na 2 miesiące, także bezproblemowo póki co. Nie tak jak Marcin. 19 jest, 20, widzę już Katowice. Wyjeżdżają pierwsze walizki. Oj, 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 jedzie już nasz jeden plecak, a na drugi, o, już widzę, drugi też jedzie. Bagaże są od wylądowania. Wszystko tutaj z odbiorem w godzinę się wyrobiliśmy. Także tak, no jeszcze po pasie startowym jechał z jakieś 10 minut, nawet trochę dłużej. Ogromne lotnisko, ogromne.
Teraz zjeżdżamy już na sam dół, jeśli się nie mylę, pierwsze piętro przynajmniej, do autobusów miejskich i postaramy się dojechać do centrum autobusem. Przy wyjściu numer 7 mamy tutaj nawet taką budkę teraz, nigdy jej wcześniej nie widziałam. Jest napis S1 autobus 60 batów, o 8:30 kolejny odjeżdża, także w sumie niedługo poczekamy. I tutaj właśnie jak zejdziecie na dół, to tak samo są taksówki i autobusy do innych miast. I autobusy jeżdżą od 6 rano do 8 po południu. Jest i nasz autobus. Konduktor chodzi już i zbiera za bilety. Płacimy panu 120 batów, kopunka i pan zaraz da nam taki bilecik. Sprytnie tutaj odrywa i jeszcze raz kopunka. No i mamy skasowane 2 bilety. Minut i jesteśmy na miejscu, to znaczy na miejscu będziemy za 5 minut, ale 40 minut jechaliśmy autobusem. Naprawdę rewelacja, szybko, bez korków autostradą jechał autobus. Polecam. A teraz mamy tutaj przemeblowanie, odpakujemy już bagaże na plecy i idziemy. Szybki instruktaż dla taty, jak nosić 2 plecaki, super się zapakowałeś, okej, to idziemy. Zgubiłam się na własnych rewirach, na własnych, że tak powiem, bo byliśmy tutaj już kilkukrotnie, no i w ogóle nie kojarzę, jest tu tak zielono teraz, całkowicie inaczej niż to miejsce zapamiętałam, a nie mamy internetu, żeby sprawdzić. Jesteśmy, trafiliśmy. Jest 9:25, doszliśmy do hotelu, niestety nasz pokój jeszcze nie jest gotowy, więc nie możemy się zameldować, są tam jeszcze goście z wczoraj, także przebieramy się. Tata się przebiera, bo ja się przebrałam w sumie na lotnisku już w spódnicy i idziemy, nie wiem, na miasto, usiąść gdzieś, coś zjeść, czegoś się napić. Jestem już na swojej stacji, patrzcie jaki system. Zamyka się, żeby nikt tutaj nie wchodził, nie skakał, a to? O, jakby ktoś chciałby tam się pchnął mocniej, to by wskoczył. Ale tak wiecie, jakieś dziecko czy coś, to nie wejdzie na tory. A przy wyjściu już nie ma żadnych takich maszyn, że trzeba coś skanować. Na początek idę załatwić sprawy z hostelem, zobaczę jaka cena, zobaczę jakie warunki i podejmę decyzję. A do hostelu mam jakieś 6 minut w tamtą stronę. Powoli robię się głodny, muszę pomyśleć, a sprawdzę jakie ceny. Coś pomyśleć muszę o jedzeniu. W euro tutaj ceny 1,64, tutaj też jakaś 1,64 albo 3,20, nie wiem jeszcze o co chodzi. 3,20, aha, bo to jeszcze można chyba w lewach, tak mi się wydaje, bo oni jakby są właśnie na takim etapie, że można w tych i w tych. Tak na pierwszy rzut oka to ta Sofia wygląda jak Polska lata 90. I to mi się podoba. Widzę już jakiś street food, tego mi właśnie brakowało w Czechach i w Pradze. Akurat pani kukurydzę sprzedaje, nie jest to moje ulubione danie, ale o, tu już jest nawet taka na ciepło pocięta, a raczej odcięta od kolby. Ta jest raczej gotowana, a tutaj też jest pieczona. Podobno jestem na miejscu, ale ja tu nie widzę gdzieś wejścia, może z drugiej strony gdzieś. Za mną jest kawiarnia, więc ja idę zapytać, bo ja tutaj nie widzę żadnego wejścia. Pani mówi, że mam tutaj szukać i że to te brązowe drzwi. A może to jest napisane, tylko że no wiecie, no nie w tym języku, co ja rozumiem. Jestem w środku, pani mnie wpuściła, taka kamienica, a nawet nie było na domofonie, żeby nacisnąć. O, widzicie, o tym wam mówiłem, takie lata 90. Polska. No dobra, gdzieś tu muszę szukać. Kolejne drzwi z kodem. I nici z tej pięknej kamienicy. Sprawa wygląda tak, że łóżko było jeszcze jak wchodziłem, bo sprawdzałem, że jest dostępne. W sumie nie wiedziałem, że jest jedno dostępne. Wszedłem, mówi, jest jedno dostępne. Może zarezerwować. Nie można było zarezerwować tutaj u niego, tylko mówi online trzeba to zrobić, więc ja wszedłem. Nawet mi pobrali pieniądze, a zaraz zwrócili i dostałem wiadomość, że nie ma już łóżek. Zadzwonił do bossa. Boss też powiedział, że właśnie ktoś zarezerwował, a on po prostu tego nie ściągnął. I teraz jakby w sumie mam już gdzie spać, bo zarezerwowałem sobie coś innego. Ale dzisiaj jest sobota, a w Bułgarii jakoś po pierwsze ceny dość wysokie, jeżeli chodzi o hotele i widzę, że tutaj hostel 85 zł chcieli, a standard, no ja teraz zapłaciłem 130 chyba 8 zł, teraz będę miał pokój, zresztą wam pokażę później i też ocena na Booking tylko 6,6. Napisałem do właściciela tego apartamentu, czy się mogę wprowadzić do apartamentu wcześniej i normalnie jest od 15, a on powiedział, że teraz ktoś się wyprowadza i będą sprzątać, więc około 13:30 powinien być gotowy, więc ja idę teraz pozwiedzać, teraz jest jakoś lekko po 11. Sprawdziłem jeszcze dokładnie dla siebie, jest już 12. Powiem wam, że zawiewa tutaj komuną, te budynki, te napisy, kurczę, no trochę jakbym się przeniósł. Trochę mi się z Serbią kojarzy, ale też trochę inaczej. Przede mną wielki meczet zbudowany jeszcze przez Imperium Osmańskie w XVI wieku. W tym miejscu jest ten meczet, jeszcze pokażę wam do góry, a tam jest cerkiew. Idę teraz zobaczyć tą cerkiew. Patrzcie, jakie staruszki jeżdżą! No, te mi się trochę kojarzą z Polską. No te to na pewno jeszcze po Związku Radzieckim tutaj zostały. Oczywiście Bułgaria nie należała do Związku Radzieckiego, ale chodzi mi właśnie o pozostałości tej epoki. Wygląda na to, że Bułgarzy lubią słodkie, bo wszędzie są piekarnie, jakieś takie ciastkarnie.
To akurat jest na słono, to też, ale u góry już widać na słodko. Jestem już pod tą cerkwią i widzę, że można tam wejść do środka, to ja wchodzę. Odbywa się teraz jakaś msza, ale wykończenie to piękne. Patrzcie, jakie kolory. Postanowiłem, że się kawałek wrócę. Tutaj jest ten meczet, który wam wcześniej pokazywałem, a ponoć gdzieś tutaj, ten budynek, prawdopodobnie jest jakiś bazar, a jak jest bazar, to będzie ciekawie. Jestem, wchodzę do środka, ale już widzę, kurczę, to myślałem, że to będzie w takim starym stylu, a to widzę takie nowoczesne bardziej. I to jak supermarket bardziej. Ej, o co tutaj chodzi? Może gdzieś tam z tyłu? Nie no, ale to wiecie, widać, że oni to zaadaptowali pod jakiś sklep. No nic, no dobra, wejdę. I wszystko jasne, te znaczki, o, nawet tutaj jest napisane Kaufland. Ale mimo wszystko szacuneczek za styl, w jakim to zrobili. A tu na dole podobnie wszystko zrobione. Jest tam, widzę, o, jakaś restauracja, ale nie o coś takiego mi chodziło, zresztą pizzeria. I jak już jestem, to sprawdzę od razu ceny. Tutaj proszę bardzo, nasza woda, 1 litr, 40%, niespełna 7 euro. Aj, sorry, to akurat 0,7, tu jest litrowa. 10,73, czyli powiedzmy kosztuje jakieś 44 zł za litr. Jest i Żytnia za 7,66 i tu jest Sobieski jeszcze, ale to mi się nie kojarzy z tą polską wódką. Zresztą chyba Sobieski już też nie jest polski, coś mi się kojarzy. Krupnik mają, bułgarskie jabole można kupić za mniej niż 4 euro, ale to już są najniższe ceny, bo wszystko później jest koło 5, 6 i w górę. Bułgarskie piwo za niespełna euro. Na środku tego supermarketu albo postawili, albo zostawili fontannę, która tutaj była. Pisałem jeszcze inny bazar i idę teraz tam. A tu kolejny budynek. Co to jest? Sprawdziłem na mapie, to jest synagoga. Kurczę, wszystkie świątynie obok siebie. Widzę jakiś sklep mięsny. W Serbii było tak, że jak był sklep mięsny, to zdarzało się, że obok od razu był grill i oni grillowali to, co sprzedawali. I powiem wam, że to smakowało wtedy. Pan tu podjechał starą ładą, patrzcie jak ona wygląda. Się pytałem, ile ma lat. Musiałem to przetłumaczyć, bo próbowałem po polsku trochę miks słowackiego z czeskim, ale pan nie zrozumiał, więc przetłumaczyłem. Kurczę, 45 lat. Wygląda na to, że ten bazar tutaj się powoli zaczyna. Tutaj jest jakiś kebab i patrzcie, ceny tam się zaczynają od 3,06. Na Słowacji trzeba było dać prawie 6 euro za coś takiego. Powiem wam, że ten kurczak i kolega właśnie zrobił tam szawarmę, że to wygląda naprawdę dobrze, jeszcze z frytkami ładuje. Ja to w dobre miejsce trafiłem, tutaj też coś sprzedają, tam właśnie ta knajpa była z tym kepcem. Tutaj znowu jakieś burgery. W takim miejscu pani sprzedaje, no to właśnie już są bułgarskie rzeczy. I patrzcie, mam takiego kotlecika, zaraz go próbuję. Bułgarskie smakołyki, jeszcze jakiś samolot leci. Lufthansa ma. Dobre domowe kotleciki w środku z jakąś papryką, lekko ostre. Ostrawy ten kotlet, teraz bym się czegoś napił. Sklep rybny, ale nie o sklep rybny mi chodzi do końca, tylko patrzcie. Stara waga, tak jak u nas kiedyś. Ten targ ciągnie się przez całą ulicę. O, patrzcie, nawet świeże oliwki tutaj są. I tam widzę dalej też są budy, więc idę. Tu widzę ludzie siedzą i kolejka jeszcze po jedzenie. Zaraz sprawdzę. Podoba mi się to miejsce, ale na razie idę dalej. Kolejka dość spora. Też widzę sporo ludzi, więc tutaj musi być dobrze. O, pani jakieś tam kotleciki z surówką sobie wzięła. Ja idę dalej zobaczyć. To musi być bardzo popularne w Sofii, bo no nie wiem, no żeby nie skłamać, ale 10. miejsce z takim kebabem. Teraz trafiłem na jakiś owocowo-warzywny market. Sporo owoców, jakieś truskawki. Ciekawe, czy te truskawki pięknie wyglądają, ale to raczej nie bułgarskie. To wyglądają jakieś hodowlane, ale patrzcie, jakie kolorowe, w sensie czerwone. Sporo tej zieleniny z jednej i z drugiej strony. Tam widzę, no nie kończy się to. Zobaczcie na tą cenę. 1 kg pomidorów 1 euro, czyli około 4 zł. Kapusta kiszona w całości, kiedyś w Polsce też tak się robiło. Teraz rzadko spotykane. Euro 30 za główkę chyba. Ziemniaki 2 zł za kilogram. Tutaj złoty 60 zł. A to moja druga pozycja. Fasola trochę podobna do naszej, tylko u nas trochę więcej mięsa, tak mi się wydaje. I piwo. 5 euro taki zestaw, czyli powiedzmy 20 zł. Pieprz, proszę bardzo, i sól. Fasola, jak u nas. Wyczuwam jakiś orientalny smak, też majeranek, ale do końca nie wiem, co to jest ten orientalny. Jakaś przyprawa.
Jest lekko po 14 i dostałem informację, że mój pokój gotowy, więc idę. Pokazuje mi na mapie, że mam 15 minut. A ci dalej tam mandaciki walą. Ten kanał przygotowany jakby wylewało czasami. Jestem gdzieś pod swoim apartamentem. Mam już klucze, teraz muszę otworzyć. Czy to ten? Ten, dobra. Pasuje. A co? A, tu jeszcze zamknięte. Ja się szarpię, a tu jest ten kluczyk, żeby otworzyć. Napisane mam, że mam otworzyć drzwi z numerem 1. Tutaj nic nie ma. Tutaj są drzwi, ale nic mi nie napisał, że mam wejść gdzieś tam na piętro jeszcze, bo tutaj nic jakby takiego nie ma. Jestem, w końcu dotarłem. 138 zł apartament. Tanio nie jest? Sprawdźmy, bo to jest taki... Aha, a co to? Ręczników ktoś nie posprzątał? Zapomniał ktoś zabrać. A tutaj? To też nieposprzątane. Co to ma być? Wiecie, co się okazało? Że ten właściciel wysłał mnie do apartamentu, w którym ktoś mieszkał, ale ten apartament nie był dla mnie i on, nie wiem co, no może miał nie być posprzątany jeszcze, bo tutaj może nikt nie zarezerwował. On mówi, że ci sprzątający popełnili błąd. A on popełnił błąd, bo mnie wysłał do tego apartamentu, bo mi dał instrukcję, jak tutaj wejść, więc on popełnił błąd. On mówi, że teraz muszę iść drugą skrzynkę otworzyć i wejść do 2 obok. Jestem już w swoim apartamencie. No, tutaj widać od razu 1, w ogóle inny apartament. Tutaj też jakiś zlew, kuchnia, pralka. No właśnie coś mi nie jakby za duży to był. Czekajcie, zostawię plecak, od razu wam pokażę jaka łazienka. Tam apartament coś mi za duży był, ale on się powalił. Kibel, no i pięknie. Mamy, no to kosztowało 138 zł teraz. O, no to wiadomo. Jest telewizor nawet. Wychodzę ze swojego apartamentu i tutaj jest rocznik 1914. Najbardziej znane wydarzenie w 1914 roku? 3, 2, 1. No niestety, I wojna światowa. Sprawa z moją walizką wygląda tak, że zadzwoniłem tam do nich, bo już trochę czasu minęło. Jest teraz około godziny 17, a ja wylądowałem po 8 jakoś. Więc dzwonię do nich, oni mówią, że nie ma jeszcze tej walizki, że nie mają też żadnej informacji, że pytanie wysłali tam do Wiednia, żeby Wiedeń to ogarnął. No i mam nadzieję, że przyleci kolejnym lotem, bo następny lot ląduje 21:40 i że przywiozą tą walizkę. A jak nie, to jeszcze jutro są 2. Więc prawdopodobnie będę musiał zarezerwować sobie jeszcze jedną nockę. O! Ryanair leci. No właśnie. Właśnie to oni mi zapomnieli. No i właśnie te 2 loty jeszcze są, więc to co wam wspomniałem, nie wiem, jeszcze będę musiał chyba zostać tutaj jedną nockę, żeby później mi gdzieś nie wysyłali na inne lotniska i ja będę później tej walizki szukał. Lepiej jakby przysłali, ja bym sobie nawet po nią pojechał, bo wtedy mógłbym już ruszyć dalej. Wygląda na to, że jeszcze będę musiał wybrać trochę pieniędzy z bankomatu, bo jak w Czechach i na Słowacji można było płacić kartą wszędzie, tak tutaj już nie. Tam, gdzie coś kupowałem dzisiaj, to wszystko za gotóweczkę. Przechodzę gdzieś pod jakąś drogą, też jakimś tunelem i tutaj jest stacja. O, chyba pociąg nawet nadjeżdża. Ładna stacja zrobiona, ale głośno. I co? Nie nadjeżdża. Słychać było głośno, a on co? Może jest jeszcze jakiś jeden poziom, dlatego gdzieś tam było słychać ten pociąg. A nie, to musiał być tramwaj u góry na 100%. Wróciłem na ten market, bo on jest niedaleko mojego hotelu i widzę, że już jest spokojniej, mniej ludzi, też mniej stanowisk już. I tak to się musiało skończyć. Tą shawarmę pokazywałem wam wcześniej, zaraz kolega będzie mi tu kręcił. Powiedziałem, żeby trochę mocniej mięso przypiekł. Mięso już ląduje do placka. Moja shawarma już dobra, kolega pakuje. Pasi mi ten placek 3,5 euro, czyli 14 zł. Ja sobie wybrałem wersję medium, czyli taką pośrodku, bo mają małe, medium i mają też duże. Ewidentnie dzisiaj nie jest mój dzień. Gdzie to jest? O, uwaliłem sobie kurtkę, spodnie. Tutaj też. Jedyne spodnie, jakie mam na razie. Ten budynek też jest konkretny i to jest akurat budynek sądu. To mi się podoba, tam jest jakaś ulica zamknięta, więc pewnie coś się będzie działo. Zamknięta oczywiście dla samochodów. Powiem wam, że ta uliczka to się ciągnie na kilometr albo i lepiej, już kawałek przyszedłem i dalej końca nie widać i cały czas jakieś knajpy po jednej i po drugiej stronie. W tym miejscu ta ulica się kończy i w tle widać jeszcze góry. Jak widzicie, to ośnieżone. Okazało się, że na końcu tej ulicy jest jakiś wielki park i czytałem o jakichś fontannach i to chyba są te fontanny, ale jeszcze nie działają. Większość pewnie kojarzy Pałac Kultury w Polsce, w Warszawie, prawda? A to jest Narodowy Pałac Kultury w Sofii i też czuć tą betonozę. Podejrzewam, że to też jest radziecki budynek. Doczytałem, w 1978 rozpoczęto budowę tego budynku, a skończono 3 lata później, w 1981. Zastanawiałem się, czy w Sofii jest bezpiecznie, ale jak lokalni noszą telefony z tyłu, no to znaczy, że nie ma czegoś takiego, że tutaj wyciągają telefony. Pewnie zdarza się, nie mówię, że nie, ale na takim luzie widać, że noszą, no to spoko. Dzisiaj sobota, więc pewnie niezłe imprezki na mieście, ale ja jestem tak wypompowany, że robię jakieś zakupy w Lidku i spadam do pokoju. Dzisiaj wstałem o 2 w nocy. W Lidlu też mają żubrówkę.
6,13 euro. Tutaj widać, że jacyś bezdomni mają już przygotowane miejsce do spania. Jak poszedłem się kąpać, to zdałem sobie sprawę, że nawet nie mam w czym spać. Mam tylko jedne majtki, skarpetki znalazłem jeszcze tam w plecaku, ale to tyle. Spodnie też dzisiaj pobrudziłem, to też musiałem wyprać. Mam taki piecyk, więc no muszę to trochę kontrolować. Paruje. Mam nadzieję, że to się nic nie zapali od tego piecyka. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Wielkie dzięki, że oglądacie, że jesteście, że lajkujecie, komentujecie i udostępniacie. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się jeszcze raz. Cześć!